Witam wszystkich. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym nietypowo, ponieważ z mojej kuchni z dosyć ciekawym przepisem pulpeciki z makaronem w sosie śmietanowym. Pulpety rozpadają się w ustach, ale nie na patelni. Sos śmietanowy idealnie otula każdego pulpecika i makaron. Do tego genialna kompozycja ziół. Tak jest. Czego chcieć więcej? Żeby tylko ktoś to jeszcze w domu zrobił. No i zachęcam właśnie Was, żebyście zrobili takie danie u siebie w zaciszu domowym. I oczywiście bardzo dziękuję za subskrypcję, za lajkowanie i za komentowanie pod każdym filmikiem. Do zobaczenia i życzę Wam smacznego. Cześć! No to się zabieramy. Słuchajcie, najpierw za mięso. Lekko je rozdrobnić, odłożyć. Niech ono dostaje temperatury. Najlepiej jakby uzyskało temperaturę pokojową. Ale jak będzie troszeczkę niżej, nie ma problemu. Siekamy troszeczkę więcej niż pół pęczka natki z pietruszki. Zabieramy kilka ząbków, ze 2-3 zostawcie takie średnie albo mniejsze na później. Te można zetrzeć na małej tarce lub przecisnąć przez praskę. Dorzucamy trochę pomidorków suszonych z oliwkami lub z innym jakimś dodatkiem i przeciągamy, słuchajcie, taki protip przez tarkę taką większą, właśnie rozmaryn. Dzięki temu te listki mamy rozmarynu osobno, bez łodygi, która jest twarda. Siekamy drobno, dorzucamy do naszego mięsa, z którego zrobimy pulpety. Oliwa z pomidorów to nie jest z biedy. Ona ma genialny aromat i smak. Sól, pieprz do smaku i na samym końcu sos sojowy dodaję. Można go pominąć, ale uwierzcie mi, on tutaj robi fajną robotę. I wyrabiamy kilka minut, te 4-5 minut to jest takie minimum, a nawet polecam troszeczkę dłużej na taką fajnie gładką właśnie masę mięsną. Zabieramy się za seler naciowy. Ja obieram każdy kawałek tego selera, żeby nie było właśnie tych włosków i kroję bardzo, bardzo drobno na kosteczkę. Po selerku zabieram się za marcheweczkę na takie cieńsze paski i później znowu kroję je na 2-3 części i w tym momencie znowu na taką drobniejszą kostkę. Trafi się grubsza, nie ma problemu, przeżyjemy to. No pewnie, że tak. W końcu to tylko kuchnia jest, ma być smacznie. A jak będzie ładnie, to też super. Małą cebulkę kroicie. Jeżeli nie macie małej cebulki, możecie wziąć średnią połówkę. Też z tego nikt nie będzie strzelał. Spokojnie, może być zawsze troszeczkę więcej tej cebulki. Ale ten balans musi być zachowany. No i zostało nam 2 czy tam 3 ząbki czosnku i je drobno dosyć siekamy. Ale nie całkiem na taką miazgę, tylko żeby gdzieś te kawałeczki mniejsze, większe były. On tu też naprawdę super podkręci ten smak oraz aromat. Tymianek. No i z tymiankiem postępujemy tak jak z rozmarynem, tylko tym razem mniejszą tarkę biorę, przeciskam i zobaczcie, pyk i elegancko mamy listki z drugiej strony. No oczywiście nie super, wszystko szybko i super jakoś, elegancko, ale dużo szybciej niż jakbyśmy te listki obrywali ręcznie. Zabieramy się za następną część tymianku. Majeranku tu nie będzie. I teraz druga część, słuchajcie, tutaj pietruszki, natki pietruszki. Siekamy, odkładamy, ona będzie nam potrzebna na sam koniec. Tak jest. Pomidory suszone w oliwie, w oleju. Dosyć drobno one muszą zostać posiekane. No i co? I my mamy praktycznie, słuchajcie, uwierzcie mi, gotowe. Jak już te pomidorki tylko posiekamy, nawet jak troszeczkę tam oleju będzie, nie martwcie się tym. Elegancko będzie. Proszę bardzo, wszystko gotowe. Bierzemy patelnię czy jakiś wyższy rondel i jedziemy z obiadem. Na rozgrzaną oliwę dorzucamy pierwszą miskę tutaj z warzywami, czyli z cebulką, z marchewką oraz z selerem. Smażymy dosłownie kilka minut, żeby to zaczęło powolutku puszczać wodę i soki. Solimy, pieprzymy, dzięki temu jeszcze więcej
tutaj tej wody wyciągniemy z tych warzyw. Dorzucamy pomidory nasze suszone. Kilka minut smażymy, dosłownie kilka minut. I zioła, tak jest, one teraz oddadzą ten aromat oraz smak do tych wszystkich warzyw. I teraz przydałoby się, żebyśmy się zabrali za te pulpeciki. No właśnie, mamy to mięso wyrobione. Jeżeli dobrze wyrobicie, elegancko je wyrobicie, nie musicie w ogóle tutaj dodawać jajek. Te pulpety będą naprawdę fajne, zbite, nie rozpadną się, ale nie będą twarde jak skała. Zobaczcie, jak to się fajnie, szybko robi, elegancko. One mają tłuszcz, dzięki temu nie przyklejają się do ręki. Podlewamy teraz białym, wytrawnym winem. Tu to wino doda naprawdę delikatności jeszcze. No i teraz czosnek. Nie mieszam, jak widzieliście, już miałem ochotę, ale nie. Trochę potelepiemy, żeby właśnie nie rozwalić tych pulpetów już na sam początku. Teraz jak się zetną, elegancko jest. Przygotowujemy wodę na nasz makaron. Do gotującej wody dorzucamy makaron i minutę, 2 minimum krócej gotujemy ten makaron. On musi być al dente. Tak jest. Odkładam na drugi palnik, a tu się zajmuję naszym pulpecikami i sosem śmietanowym. Pulpety prawie doszły, prawie. Dolewamy tą śmietanę. Ja tutaj wymieszałem trochę 30 i trochę 36. Także on lekko tłusty właśnie ten sosik, ale leciuteńko będzie treściwy. Sól, pieprz do smaku, przykrywamy na kilka minut. Niech to się pogotuje pod przykryciem około 5 do 8 minut i w międzyczasie zacznie powoli gęstnieć. Odcedzamy makaron. Voilà, danie jest na finiszu. Naprawdę, uwierzcie mi, jesteśmy na finiszu. Dodajemy na samym końcu natkę pietruszki. To ona tutaj nam podkręci ten aromat i smak. Gotowe, możemy serwować. Tak jest. Najlepiej na jakimś fajnym, takim ładnym talerzyku. Nakładamy razem makaron, pulpeciki z tym sosikiem, który jest obklejony na naszym makaronie. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. To jest koniec. Troszeczkę opruszymy serem, troszeczkę jakaś dekoracja. Voilà, podano do stołu. Ja Wam życzę, słuchajcie, smacznego i do następnego odcinka. No i czekam na komentarze. Trzymajcie się. Cześć!